Cześć, witajcie. Dzisiaj pogoda za oknem taka mocno deszczowa, więc jest czas, żeby coś nakręcić. Jest początek sierpnia. Dla wielu okres, gdzie złowienie dużego pstrąga jest najłatwiejszy. Wielu tak sądzi pstrągarzy. I zrobimy takiego oto jiga na główce wolframowej, na takiej większej główce wolframowej. Będzie to główka 7,2, czyli ona ma prawie 3 gramy dokładnie, czyli mocne łowienie głęboko, bardziej pod spinning, ale zmniejszając główkę mamy super przynętę muchową. Złoto uniwersalne, jak będzie jakaś brudniejsza woda, fluo orange można też sobie zrobić, także coś takiego sprawdzonego, kilka materiałów. Może omówmy je. Haczyk to będzie 4 jigowa, 419 moja seria. Tułów zrobimy z Salmo Supreme, to jest taki fajny dubbing z Sybaja z dłuższymi, że tak powiem, włosami. Także fajna rzecz właśnie pod streamery. Sarna, wiadomo o co chodzi. Craftfur kolor 05 z takiej mojej serii, czarny z takim beżem. No i tyle. Nitkę będę miał akurat 50 Deniera z GSP, te bardzo mocne nitki. 70 również super. Setka czasami dla mnie za gruba do takich wzorów. Jakaś żyletka do przycięcia sarny. Super glue do wzmocnienia całości. Jakiś tam finisher, jakiś rzep. To wszystko. Także zaczynajmy. No to dzisiaj zrobimy dokładnie coś takiego. Takiego jiga. To jest akurat na haczyku numer 4, główka 7,2, czyli główka ma prawie 3 gramy. Tutaj cała po zrobieniu taka przynęta ma około gdzieś 3,2, 3,3 grama. Coś akurat pstrągowego. Sezon jeszcze trwa, tak jak wspominałem. No więc zaczynajmy, tak? Nie jest to nic trudnego. Zresztą jak wiecie na moim kanale. Pierwszy haczyk jigowy. To jest 4, główka 7,2, złota. Nakładamy główkę na haczyk. Mocujemy tak mocno, aby się to nie ruszało. No i tak, zaczynamy od super glue. Przy nitkach typu GSP, jaką mam tutaj, to jest podstawa, żeby wam się później ta cała konstrukcja nie kręciła. Cofiemy się troszkę nitką, bierzemy Craftfura. Jakiś pęczek trzeba odciąć, tak? Bo zrobimy z niego ogonek. I to jest tak. O, tutaj są jakieś pojedyncze, dłuższe włosy. Odrywamy. Łapiemy mocno drugą ręką. Grzebek wyczesujemy te takie luźne. No i mamy teraz taki pęczek. Ja go jeszcze dodatkowo tutaj troszkę przycinam, wyrównuję. Kolejny raz super glue. Główkę przesuwam sobie do początku, do oporu. Przykładamy. I przechodzimy do tyłu. Ok. I mamy ogonek. Teraz zrobimy tułów z dubbingu. Sybaj Supreme Multicolor to jest wersja. Fajny, taki błyszczący, naturalny, powiedziałbym taki trochę szary. Długie włókna. Bierzemy taki jakiś pęczek mały. Skręcamy go na nici.
Przełujemy teraz tak super glue na tułów od tej części dolnej i nawijamy. On nam wtedy ten dubbing fajnie złapie. Będziemy go mogli sobie fajnie po prostu wyczesać i te długie włókna, żeby nam weszły później na ogonek, taki będzie wersja taka bardziej błyszcząca. Mamy nawinięte, na razie nie wyczesujemy, niech to sobie złapie, obracamy. Kolejny raz bierzemy Kraftfura. Jak widzicie, w tym filmiku wam troszkę więcej pokazuję. Drugie ujęcie dodałem. Jak coś, to piszcie, jak wam się podobało. Możliwe, że na stałe wprowadzę taką wersję. Odcięliśmy pęczek, wyczesaliśmy ten dół. Jak są jakieś długie włosy pojedyncze, włókna, wyczesujemy, przykładamy tutaj. Wiadomo, grzbiet, że tak powiem, skrzydło u góry będzie krótsze. Nie przycinam na razie, przykładamy tak w pół, przeczesujemy przez grot. Kilka nawojów, kilka, może nawet więcej. Idzie z cienka super mocno, więc możemy sobie na to pozwolić. Odcinamy. Nitką tutaj jeszcze pomiędzy to wejdziemy. OK. I mamy. Już tego materiału nie będziemy używać. Teraz sarna. Na 2 razy ją położymy. Tutaj powiedzmy mamy w tym miejscu mamy dosyć grubo. To nie jest goły trzonek haczyka, jak czasami przy streamerach, modelerach jest. Wtedy grubszy pęczek dajemy, 2-3 nawoje luźne, zaciągamy, nam się to fajnie ułoży dookoła. Jeśli mam, że tak powiem, na coś grubszego kładę pęczek sarny, ja to robię z reguły na 2 razy. Odcięliśmy. Znów grzebek, przeczeszemy, wyczeszemy ten podszerstek cały, jakieś będą tam ułamane włosy też często nam wyjdą. Od góry przykładamy, łapię tu z 2 stron palcami, 3 naciągam, 3 nawoje naciągam, obracamy. Bierzemy kolejny pęczek. Tylko sobie go odcinamy. Jak któreś są nierówno ułożone, wyskubać. Można się stakerem też bawić. Ale bardziej stakera używam na przykład pod suche muchy, pod skrzydełka chruścików. To skrzydełko tak ładniej, równiej wygląda. Przy streamerach z reguły tego nie używam, przy jakichś jigach. Daję teraz też kropelkę super glue tutaj na nić. Dodatkowo ta sarna nam złapie z jednej strony, nie będzie nam się to jakoś kręcić. Przykładamy sarnę. 1, 2, dociągamy. Przechodzimy nicią, obracam. No i teraz węzeł trzeba zrobić. Tak, bierzemy finisher. Ja tu sobie właśnie tak od tyłu 3 palcami odchylam całą sierść. 1, 2, 3 węzły. Jest OK. Bierzemy żyletkę. Lubię, jak macie to jakieś nożyczki. Ja lubię to robić żyletką, bo jest równiutko i według mnie jest szybciej. Jakieś pojedyncze dłuższe będą można wyczesać. Bierzemy rzep, tutaj ten dubbing delikatnie tak go możemy też, po to był ten dubbing dłuższy, żeby on właśnie później nam tu się gdzieś tak właśnie mienił. Któreś włókna będą za długie, przyciąć. No i mamy. Wyszło coś takiego. Mam nadzieję, że wam się podoba.
skomentujcie. O, za tydzień zrobimy coś innego, tak? Że ja zapraszam za kanał, subskrybujcie, nic was nie ominie. Do następnego, trzymajcie się, cześć.